Dzień dobry. Poniedziałek rano. Jadę na siłownię. Dzisiaj mam trening klatki piersiowej i pleców. A jadę z rana z tego względu, że mam na drugą zmianę do pracy. Nie lubię z rana trenować, bo jestem dopiero po jednym posiłku. Teoretycznie, jakbym chciał bardzo dobry trening na dużych ciężarach zrobić rano, to bym musiał wstać o 5 rano, przynajmniej 2 posiłki, zjeść do godziny 9. Zjadłem rano miskę płatków owsianych z dodatkiem odżywki dla smaku. I teraz a propos odżywki, to często jest tak, że ludzie trenujący, jak piją odżywkę, to odżywki używają jako posiłku. A to jest błąd, bo odżywka jest po to, białkowa, żeby uzupełnić niedobór białka w diecie i ją się pije między posiłkami. Więc jak zjesz posiłek, to potem zamiast napić się jakiejś Coca-Coli czy innego słodzonego gówna, pijesz sobie odżywkę i wodę. Tak jak mówiłem w ostatnim filmie z treningu, miałem zerwaną klatkę piersiową, więc dużych ciężarów nie wyciskam, chociaż po tym zerwaniu swego czasu wyciskałem duże ciężary, ale ze względu na barki wyciskam teraz mniejsze ciężary. Kiedyś, jak byłem w dobrej formie, to mój rekord był 195 kg na klatkę wyciskanie raz. Nigdy w życiu mi się nie udało wycisnąć 200 kg niestety. Próbowałem, ale się nie udało. Byłem za słaby. No, klatka piersiowa u mnie nie jest najmocniejszym mięśniem, jeśli chodzi o siłę. Za to najlepszą grupą mięśniową moją uważam, że są plecy właśnie. Te 195 kg, które wycisnąłem na klatkę piersiową, to było w życiu, to wycisnąłem 4 razy na 4 treningach, więc to nie było tak, że na każdym treningu mogłem sobie na to pozwolić. Na treningach wyciskałem do 170 kg z reguły. Ten rekord nie jest potwierdzony niestety żadnym dyplomem czy certyfikatem, bo to było wyciskanie podczas treningu na siłowni. Ale gdzieś tam kiedyś miałem dyplom z wyciskania na ławeczce z zawodów, to wtedy 180 kg mam oficjalnie zaliczone. Przy wadze 90 chyba 3 kg wtedy. Wiadomo, to nie są jakieś duże wyniki, bo faceci w trójboju siłowym, którzy ważą 93 kg, to cisną dużo więcej. No ale ja nigdy nie byłem trójboistą. Ćwiczyłem dla sylwetki i trochę siły, żeby mieć. Po tym uszkodzeniu klatki piersiowej to jeszcze udawało mi się wycisnąć 150-160 kg, ale bardzo czułem to na stawach i tutaj na więzadłach, więc szedłem z ciężarów właśnie po to, żeby znowu sobie nie uszkodzić czegoś, bo jak macie naderwany mięsień klatki, to jest tak, że potem barki są też trochę inaczej obciążone i właśnie to skutkuje tym, że możecie jeszcze szybciej nabawić kontuzji barków. No co u mnie się zdarzało czasami. Akurat na siłkę dojadę, to będzie przed 9 parę, się przebiorę, o 9 zacznę. Na 11 do pracy. Więc na spokojnie. Korzystając z tego, że jest teraz okres zimowy, więc tą pogodą różnie bywa, właśnie spróbuję troszeczkę przepakować na masę w taki sposób, żeby nie przytyć za dużo, nie przybrać za dużo tkanki tłuszczowej. Właśnie z tego względu, że na rowerze mogę teraz mniej jeździć trochę, właśnie przez pogodę. No i na wiosnę jakąś dietkę trzeba będzie przeprowadzić, żeby przed moimi urodzinami w kwietniu poprawić trochę sylwetkę i na 50 zrobię film z pozowaniem. Jak się wszystko dobrze uda, to będzie film z treningu i pozowania 50-letniego faceta. Tylko u mnie zawsze, kurde, często tak jest, że
wszystko idzie dobrze, nagle jakaś albo przeziębienie gardła, zapalenia szczery, albo jeszcze jakieś inne drobne problemy, które Ci odrywają od treningu. No, ale mam nadzieję, że tym razem będzie wszystko elegancko. O, fajnie facet mi przed nosem wyjeżdża. No ale przynajmniej przycisnął. A nie jak niektórzy wyjadą Ci przed nosem i jedzie 30 na godzinę. No dobra, zaczynamy trening klatki piersiowej i pleców po 40. Uważam, że po 40 przy każdym treningu na masę mięśniową i przy treningu sylwetkowym powinno się stosować mniejsze obciążenia niż mając na przykład lat 20 parę, a w szczególności unikać większych ciężarów podczas ćwiczeń, przy których odczuwamy jakikolwiek ból lub jakieś niedogodności. Na większe obciążenia możemy sobie pozwolić wtedy, kiedy nic nas nie boli i nie odczuwamy dyskomfortu podczas podnoszenia średnich ciężarów. Wtedy można próbować pobijać swoje rekordy, ale oczywiście w rozsądnym stopniu, tak? Że na przykład dokładamy ciężar po 5 kg, po 10 kg, a nie po 20, po 20 parę. Dlatego w moim treningu na mięśnie klatki piersiowej stosuję małe ciężary ze względu na moje dawne kontuzje. Głównie stosuję dwa ćwiczenia. Wyciskanie sztangi na ławce głową do góry i butterfly. To są ćwiczenia, przy których akurat nie odczuwam problemów z barkami, więc chętnie je wykonuję. No szkoda, że tylko dwa, przez to moja klatka piersiowa nie jest już tak uwypuklona jak kiedyś. Bo przy ławeczce płaskiej to czuję moje stawy barkowe nawet przy lekkich ciężarach. A przy tym wypadku motocyklowym to tak mi się stało, że wyjechał mi starszy pan, który mnie nie zauważył, wymusił pierwszeństwo. Na szczęście jechałem przepisowo, 50 na godzinę. I jak kierownicą uderzyłem o asfalt, to mi szarpiąc rękę zerwało lewy przyczep górnego bicepsa. Prawy bark mi, kość ręki wyskoczyła mi ze stawu barkowego, uszkadzając torebkę stawową. Miałem połamane ręce w prawej dłoni. Miałem założone dwa długie druty przez całą dłoń. W dłoni do tej pory mam blaszkę i 5 śrubek. I jeszcze pęknięte 3 żebra. Więc to, że mogę teraz w ogóle wyciskać na klatkę ciężary, to jest bardzo dobrze. Natomiast podczas treningu pleców mogę sobie pozwolić na większe ciężary, pomimo uszkodzonej prawej dłoni. Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 I dzisiaj taki plan mam, że ze względu na 3-godniową przerwę postaram się skończyć martwy ciąg na 170 kg. Podejrzewam, że mógłbym zrobić więcej, ale nie chcę się nadwyrężyć ani czegokolwiek naciągnąć. Dlatego wolę sobie jeden trening zrobić na
tam o 10 do 20% mniejszym ciężarem, ale żeby przy następnym treningu właśnie nie czuć jakiegoś dyskomfortu. Przy martwym ciągu nigdy nie używam żadnych opasek dla polepszenia chwytu czy pasa, ponieważ uważam, że takie akcesoria przydają się do pobijania swoich rekordów. Natomiast w codziennym treningu lepiej ćwiczy się w ten sposób, ponieważ trenujemy w tym momencie to również przedramię. Uchwyt mocniejszy się staje. No, taka jest moja opinia, zresztą większość trenerów tak powie. Nie rozumiem na przykład, jak ktoś zaczyna ćwiczyć martwy ciąg i od razu używa tych akcesorii, tak? Zakłada paski, używa pasa i to przy seriach rozgrzewkowych już. No to jest tak, dla mnie to jest tak bez sensu troszeczkę. A już w ogóle nie rozumiem ludzi, którzy ten pas noszą ciągle na każdym treningu, niezależnie od tego, co trenują. To przynosi więcej szkody niż pożytku, ale to oczywiście moje zdanie, chociaż spotkałem się z taką opinią, że używanie tego pasa na każdym treningu, na przykład jak robisz biceps, triceps i różne inne ćwiczenia i chodzisz z tym pasem spiętym, to że osłabia to mięśnie bioder i dolne mięśnie pleców też osłabia. No jest to całkiem możliwe, że troszeczkę osłabia. Nie wiem do końca, ale tak mi się też wydaje, że to jest właśnie osłabianie tych mięśni. Na koniec tego wywodu dodam, że ja używałem pas bardzo rzadko i to tylko wtedy, jak zbliżałem się do mojego maksimum, a od 10 lat nawet nie posiadam pasa, ponieważ zostawiłem kiedyś na siłowni i szlak go trafił. I dalej teraz robię przysiady i martwe ciągi bez pasa, mimo tego, że za 5 miesięcy będę miał już 50 lat, więc twierdzenie, że takie ćwiczenia robiąc bez pasa to się uszkadza stawy, no to są banialuki. Moje zdanie jest takie, że jak nie masz problemów zdrowotnych, to róbcie przysiady i martwe ciągi bez pasa, a pasa i pasków używajcie raz na jakiś czas, tylko wtedy, kiedy będziecie chcieli pobić swój rekord, żeby się skupić tylko na ciężarze, a nie na utrzymanie ciężaru. I pamiętajcie, że na siłowni podczas treningu walczysz ze swoimi słabościami, a nie z gościem, który trenuje obok Ciebie. Zajmij się sobą, skup się na czuciu mięśni i pompie mięśniowej. Nie bądźcie jak ludzie, którzy chodzą na siłkę i obgadują innych ludzi, bo to nie przystoi silnemu facetowi. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it, I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs a man to set. Trening pleców bardzo lubię robić, ponieważ jest to moja najlepsza grupa mięśniowa. Tutaj zawsze mi dobrze szło. Kontuzji jak do tej pory nigdy nie miałem ani jednej związanej z plecami, więc naprawdę to jest moja ulubiona grupa mięśniowa. No i genetycznie mi się wydaje, że to też jeden z moich najlepszych mięśni jest, więc ten trening pleców sprawia mi przyjemność.
Więc życzę Wam wszystkim wytrwałości w treningach i samych przyrostów oraz wielkich ciężarów. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie z treningu bicepsa i tricepsa. Trzymajcie się.